Obudził się i ze zdziwieniem stwierdził, że ból drążący udo znikł. Wydawało się też, że przestała dokuczać tętniąca, napinająca skórę opuchlizna. Chciał sięgnąć ręką, dotknąć, ale nie mógł się poruszyć. Zanim zorientował się, że unieruchamia go wyłącznie ciężar skór, którymi był okryty, zimne, ohydne przerażenie spłynęło mu do brzucha, wpiło się w trzewia jak krogulcze szpony. Zaciskał i rozprężał palce miarowo, powtarzając w myśli: Nie jestem sparaliżowany. Obudziłeś się. Stwierdzenie, nie pytanie. Cichy, ale wyraźny, miękki głos. Kobieta, młoda zapewne. Odwrócił głowę i jęknął, usiłując się unieść. Nie ruszaj się, przynajmniej nie tak gwałtownie. Boli? Nalot zlepiający wargi rozerwał się. Nie. Rana nie. Plecy. Odleżyny. Beznamiętne, chłodne stwierdzenie, niepasujące do tego miękkiego altu. Zaradzę temu. Masz, wypij to? Powoli. Małymi łykami. W płynie dominował zapach i smak jałowca. Stary sposób. Pomyślał jałowiec albo mięta. Oba dodatki bez znaczenia, po to tylko, aby zamaskować prawdziwy skład. Pomimo tego rozpoznał szytnaciec, może siężygron. Tak, na pewno siężygron. Siężygronem neutralizuje się toksyny, oczyszcza krew skażoną przez gangrenę lub zakażenie. Pij. Do końca. Wolniej, bo się zakrztusisz. Medalion na jego szyi zaczął leciutko wibrować. A zatem magia również była w tym napoju. Z wysiłkiem rozszerzył źrenicę. Teraz, gdy uniosła mu głowę, mógł się jej dokładniej przyjrzeć. Była drobnej budowy, nosiła męskie ubranie. Twarz miała małą i bladą w ciemności. Gdzie jesteśmy? Na polanie smolarzy. Prawda, w powietrzu czuło się żywica. Słyszał głosy dobiegające od strony ogniska. Ktoś właśnie dorzucił chrustu, płomień z trzaskiem wystrzelił w górę. Znowu popatrzył, korzystając ze światła. Włosy miała spięte opaską z wężowej skóry. Włosy, duszący ból w gardle i mózgu. Dłonie gwałtownie zaciśnięte w pięści. Włosy miała rude, płomienno-rude. Podświetlane blaskiem ogniska wydawały się czerwone, jak cynober. Boli cię? Odczytała emocje, ale niewłaściwie. Już. Chwileczkę. Wyczuł nagłe uderzenie ciepła, bijące z jej ręki. Rozlewające się po plecach, płynące w dół do pośladków. Odwrócimy cię. Powiedziała. Nie próbuj sam, jesteś bardzo osłabiony. Hej, czy ktoś mógłby mi pomóc? Kroki od strony ogniska, cienie, sylwetki. Ktoś się pochylił. Jurga. Jak się czujecie, panie? Lepiej wam? Pomóżcie mi obrócić go na brzuch. Powiedziała kobieta. Ostrożnie, powoli. O tak. Dobrze. Dziękuję. Nie musiał już na nią patrzeć. Leżąc na brzuchu, nie musiał już ryzykować spojrzenia w jej oczy. Uspokoił się. Opanował drżenie rąk. Mogła wyczuć. Słyszał, jak brzęczą sprzączki jej torby, jak stukają flakony i porcelanowe słoiczki. Słyszał jej oddech. Czuł ciepło jej uda. Klęczała tuż obok. Moja rana Odezwał się, nie mogąc znieść ciszy. była kłopotliwa? Owszem, trochę. Chłód w głosie. Tak to bywa z obrażeniami od zębów. Najpaskudniejszy rodzaj ran, ale dla ciebie chyba nie nowy, Wiedźminie. Wie. Grzebie mi w myślach. Czyta? Chyba nie. I wiem dlaczego. Boi się. Tak, chyba nie nowy. Powtórzyła, znowu pobrzękując szklanymi naczyniami. Widziałam na tobie kilka blizn, ale poradziłam sobie. Jestem, widzisz, czarodziejką i uzdrowicielką równocześnie.
specjalizacja. Zgadza się. Pomyślał. Nie powiedział ani słowa. Wracając do rany, Ciągnęła spokojnie. to trzeba ci wiedzieć, że uratowało cię twoje tętno. 4-krotnie wolniejsze od tętna zwykłego człowieka. Inaczej nie przeżyłbyś. Mogę to z całą odpowiedzialnością stwierdzić. Widziałam to, co miałeś zawiązane na nodze. Miało to imitować opatrunek, ale imitowało nieudolnie. Milczał. Później Kontynuowała, zadzierając mu koszulę aż po kark. wdało się zakażenie, zwykłe przy ranach kąsanych. Zostało zahamowane. Oczywiście wiedźmiński eliksir pomógł bardzo. Nie rozumiem jednak, dlaczego równocześnie brałeś halucynogeny. Nasłuchałam się twoich majaczeń, Geralcie z Rivii. Czyta. Pomyślał. Jednak czyta. A może to Jurga powiedział jej, jak się nazywam? Może sam się wygadałem przez sen pod wpływem czarnej mewy. Cholera wie. Ale nic jej nie da wiedza o tym, jak się nazywam. Nic. Nie wie, kim jestem. Nie ma pojęcia, kim jestem. Poczuł, jak delikatnie wciera mu w plecy zimną, kojącą maść o ostrym zapachu kamfory. Dłonie miała małe i bardzo miękkie. Wybacz, że robię to klasycznie. Powiedziała. Mogłabym usunąć ci odleżynę za pomocą magii, ale wysiliłam się trochę przy tej ranie na nodze i nie czuję się najlepiej. Na nodze zawiązałam i zasklepiłam, co się dało. Nic ci już nie grozi. Przez najbliższe 2 dni nie wstawaj jednak. Nawet magicznie powiązane naczynka lubią pękać. Miałbyś paskudne wybroczyny. Szrama oczywiście zostanie. Jeszcze jedna do kolekcji. Dzięki. Przycisnął policzek do skór, by zniekształcić głos, zamaskować jego nienaturalne brzmienie. Czy mogę wiedzieć, komu dziękuję? Nie powie. Pomyślał. Albo nakłamie. Nazywam się Wisenna. Wiem. Pomyślał. Cieszę się. Powiedział wolno, wciąż z policzkiem przy skórach. Cieszę się z tego, że skrzyżowały się nasze drogi, Wisenno. Cóż, przypadek. Rzekła chłodno, naciągając mu koszulę na plecy i nakrywając kożuchami. Wieść o tym, że jestem potrzebna, dostałam od celników z granicy. Jeśli jestem potrzebna, jadę. Taki mam dziwny zwyczaj. Posłuchaj, maść zostawię kupcowi. Poproś, by nacierał cię rano i wieczorem. Jak twierdzi, uratowałeś mu życie. Niech się odwdzięcza. A ja? Jak mógłbym odwdzięczyć się tobie, Wisenna? Nie mówmy o tym. Nie biorę zapłaty od wiedźminów. Nazwij to solidarnością, jeśli chcesz. Zawodową solidarnością i sympatią. W ramach tej sympatii przyjazna rada lub, jeśli wolisz, zalecenie uzdrowicielki. Przestań brać halucynogeny, Geralt. Halucynacje nie leczą niczego. Dziękuję, Wisenna, za pomoc i za radę. Dziękuję ci za wszystko. Wygrzebał rękę spod skór, namacał jej kolana, drgnęła, po czym włożyła mu dłoń do dłoni, lekko zacisnęła. Ostrożnie uwolnił palce, przesunął nimi po jej ręce, po przedramieniu. Oczywiście. Gładka skóra młodej dziewczyny. Drgnęła jeszcze silniej, ale nie cofnęła ręki. Wrócił palcami do jej dłoni, złączył uściskiem. Medalion na szyi zawibrował, poruszył się. Dziękuję ci, Wisenna. Powtórzył, panując nad drżeniem głosu. Rad jestem, że skrzyżowały się nasze drogi. Przypadek. Powiedziała, ale tym razem w jej głosie nie było chłodu. A może przeznaczenie? Spytał, dziwiąc się, bo podniecenie i zdenerwowanie uleciały z niego nagle bez śladu. Wierzysz w przeznaczenie, Wisenna? Tak, Odpowiedziała, nie od razu. wierzę. W to, Ciągnął, że ludzie związani przeznaczeniem zawsze się spotykają? W to także. Co robisz? Nie obracaj się. Chcę spojrzeć na twoją twarz.
Wisenna, chcę spojrzeć w twoje oczy, a ty musisz spojrzeć w moje. Zrobiła ruch, jakby chciała zerwać się z kolan, ale została obok niego. Odwrócił się powoli, krzywiąc wargi z bólu. Było jaśniej. Ktoś znowu dorzucił drewna do ognia. Nie poruszyła się już. Obróciła tylko głowę w bok profilem, ale tym wyraźniej widział, że usta jej drżą. Zacisnęła palce na jego dłoni silnie. Patrzył. Nie było żadnego podobieństwa. Miała zupełnie inny profil, mały nos, wąski podbródek. Milczała. Potem nagle pochyliła się, spojrzała mu prosto w oczy. Z bliska, bez słowa. Jak ci się podobają? Spytał spokojnie. Moje poprawione oczy. Takie niecodzienne. Czy wiesz, Wisenna, co robi się z oczami wiedźminów, aby je poprawić? Czy wiesz, że nie zawsze się to udaje? Przestań. Powiedziała miękko. Przestań, Geralt. Geralt. Poczuł nagle, jak coś się w nim rwie. To imię nadał mi Wesemir. Geralt z Rivii. Nauczyłem się nawet naśladować rivski akcent. Chyba z wewnętrznej potrzeby posiadania rodzinnych stron, chociażby wymyślonych. Wesemir nadał mi imię. Wesemir zdradził mi też twoje. Dość niechętnie. Cicho, Geralt, cicho. Mówisz mi dziś, że wierzysz w przeznaczenie. A wtedy... Wtedy wierzyłaś? Ach tak, musiałaś wierzyć. Musiałaś wierzyć, że przeznaczenie każe nam się spotkać. Temu należy przypisać fakt, że sama bynajmniej nie dążyłaś do tego spotkania. Milczała. Zawsze chciałem... Rozmyślałem nad tym, co ci powiem, kiedy się wreszcie spotkamy. Myślałem o pytaniu, jakie ci postawię. Sądziłem, że sprawi mi to perwersyjną przyjemność. To, co błysnęło na jej policzku, było łzą. Niewątpliwie. Poczuł, jak gardło ściska mu się do bólu, poczuł zmęczenie, senność, słabość. W świetle dnia... Jęknął. Jutro, w blasku słońca, spojrzę w twoje oczy, Wisenna, i zadam ci moje pytanie. A może nie zadam go, bo już za późno. Przeznaczenie? O tak, Jen miała rację. Nie wystarczy być sobie przeznaczonym. Trzeba czegoś więcej. Ale spojrzę jutro w twoje oczy, w blasku słońca. Nie. Powiedziała łagodnie, cicho, aksamitnie, głosem, który drążył, który szarpał pokładami pamięci, której już nie było, której nigdy nie było, a przecież była. Tak. Zaprotestował. Tak, chcę tego. Nie. Teraz zaśniesz, a gdy się obudzisz, przestaniesz chcieć. Po co mamy patrzeć na siebie w blasku słońca? Co to zmieni? Nie można już niczego cofnąć, niczego zmienić. Jaki sens ma zadawanie mi pytań, Geralt? Czy fakt, że nie będę umiała na nie odpowiedzieć, rzeczywiście sprawi ci perwersyjną przyjemność? Co nam da krzywdzenie się wzajemne? Nie, nie będziemy patrzeć na siebie w świetle dnia. Zaśnij, Geralt. A tak między nami, to wcale nie Wesemir nadał ci to imię, chociaż to również niczego nie zmieni, ani niczego nie cofnie. Chciałabym, abyś o tym wiedział. Bądź zdrów i uważaj na siebie. Nie staraj się mnie szukać. Wisenna. Nie, Geralt. Teraz zaśniesz, a ja byłam twoim snem. Bądź zdrów. Nie, Wisenna. Zaśnij. W aksamitnym głosie cichy rozkaz, łamiący wolę, drący ją jak tkanina. Ciepło, nagle bijące z jej dłoni. Zaśnij. Zasnął.